Cześć. Google Pixel 10 Pro XL. Nareszcie przyszedł czas na podsumowanie. Właściwie nie, to jeszcze jest wstęp, chociaż powiem Wam szczerze, że zmontowałem już bardzo długą analizę zdjęć i filmów. Rekordowo dużo czasu mi to zajęło. Dlatego już chciałbym zakończyć ten etap, to pikselowanie. Miałem z tym telefonem problem. Nawet nie wiedziałem, jak zacząć. No bo wiecie, jak jest telefon średniopółkowy, który recenzuje i on odhacza wszystkie te ważniejsze cechy, jakie powinien mieć telefon w sposób dobry, a nawet czasami bardzo dobry, no to jest łatwo. Natomiast kiedy to jest flagowiec i on to wszystko realizuje, a jednocześnie nie jest wybitny w taki oczywisty sposób w żadnej z kategorii, no to wtedy jest takie poczucie zawodu. I po Pixelu 10 Pro XL spodziewałem się bardzo wiele i czułem się zawiedziony. Ale w sumie potem uświadomiłem sobie, że no nie powinienem. Nie powinienem, ponieważ łatwo jest popaść w taką rutynę, że jak się nie dzieje coś niezwykłego, to jesteśmy znudzeni. I to jest przypadek ludzi, którzy używają wiele telefonów. Dlatego często jest takie narzekanie, o iPhone, że się nic nie zmienił, albo że Pixel, że się nic nie zmienił. No bo one się mało zmieniają. Oczywiście nie mówię o fotografii, bo tutaj jest jakiś hamulec wciśnięty przez ludzi, którzy rozwijają te telefony, natomiast one są tak dopracowane we wszystkich innych aspektach, że oferują tak naprawdę bardzo dużo całościowe. I to jest przypadek właśnie Pixela. Więc co my tutaj mamy? Jeśli chodzi o design, on jest dosyć kanciasty, spokojnie można go postawić na stole czy biurku, ale jednocześnie jest zaokrąglony na krawędziach, dzięki czemu używanie jego jest wygodne. Jest dosyć ciężki, bo to jest cięższy telefon, 232 gramy, dla porównania S25 Ultra 218 gramów. No to jest jakaś różnica, ale nie czułem tego. Wspominam tylko dlatego, żebyście wiedzieli, tam znali te numerki, natomiast on był zupełnie dla mnie wygodny. Ekran 6,8 cala, czyli troszeczkę mniejszy, no ale to jest ile tam? 6,8 tutaj, 6,9 tam, czyli S25 Ultra. To jest wciąż bardzo duży ekran. 3300 nitów, no dobrze, też Wam podaję, tylko dlatego, że jest w specyfikacji pogoda jest taka, że tego nie czuć. No. Powiem Wam tak, tego ekranu nie czuć. On jest bardzo dobry, ale ja ani razu nie miałem okazji, to sobie uświadomiłem po jakimś czasie, ani razu nie miałem okazji, żeby zmieniać jego jasność, ponieważ jego jasność była zawsze doskonała. Czy ja byłem na zewnątrz i świeciło słońce? Takie rzeczy się zdarzają nawet w listopadzie, rzadko, ale czasami się zdarzają. Czy byłem wewnątrz w pomieszczeniu przy sztucznym oświetleniu, czy usypiałem dziecko i miałem ciemność zupełną, ten ekran był idealnie ustawiony. No to jest jakaś wartość, chociaż często jej nie zauważamy, bo ona jest taka oczywista, tak? Chyba że coś nie działa, wtedy zauważamy, że jest nie tak, a bardzo często się to zdarza, niestety, że musimy tę jasność ustawiać. Tutaj nie, to jest wszystko świetnie dopracowane. Bateria 5100 mAh, więc jakaś potężna to ona nie jest. 45 W ładowanie, tam 25 W bezprzewodowe, te 45 W. Słuchajcie, no ta bateria była dobra, to znaczy ona mi spokojnie starczyła oczywiście na cały dzień. 50% miała pod koniec dnia. To jest ta standardowa litowo-jonowa bateria, nie węglowo-krzemowa, ale jest ok. Tensor G5, wydajność, tak? Spoko, znaczy po prostu to jest flagowiec, on bardzo szybko działa, wydajność jest ok, telefon ma bardzo długie wsparcie, 7 lat chyba. I ja myślę, że on naprawdę wiele lat będzie działał, bo wiem z doświadczenia moich kolegów, którzy używają starsze Pixele, że te telefony wciąż im hulają. No to jest w końcu telefon od Google, nie? I cóż dalej? No to przechodzimy do zdjęć. Zaczynamy od kadru z Pałacem Ostrowskich i porównajmy sobie plastyczność tego zdjęcia, tonację do zdjęcia z Vivo X100 Ultra.
Wracam do Pixela i zbliżenie na detale. Vivo X100 Ultra po prawej stronie. Obejrzyjmy inny fragment kadru. Tak, wydaje się, że Vivo ma trochę więcej szczegółów. Następne porównanie do Motorola Edge 60 Pro po prawej. Spójrzmy na inny fragment tych zdjęć, a wreszcie na widok ogólny. Ostatnie zestawienie Galaxy S25 Ultra po prawej. Oczywiście, jeśli pragniemy detali, to możemy fotografować z pełną rozdzielczością matrycy piksela, czyli 50 megapikseli po prawej, a po lewej standardowe 12. Po prawej linii są gładsze, cegły trochę bardziej widoczne, napis na szyldzie bardziej czytelny. Zdjęcie 12-megapikselowe zajmuje 5 MB, a 50-megapikselowe 9. Kolejne zdjęcie z głównego obiektywu Pixela 10 Pro XL. Kadr, jak to jesienią, jest melancholijny. Oświetlenie tak rozproszone, że świat robi się płaski. Zobaczmy, jak ten sam moment i scenę odmalował Vivo X100 Ultra. Vivo ewidentnie jest bardziej plastyczne. Dlaczego? Pomimo grubej warstwy chmur, która działa jak filtr dyfuzyjny dla słońca, to światło ma wciąż swoje źródło. Zobaczmy, jak oświetlona jest bryła budynku. Po prawej Vivo kontrast między lepiej i gorzej oświetloną stroną jest większy niż po lewej w Pixelu. Teraz przenieśmy się w dół. Tutaj światło pada z góry. Po prawej w Vivo wyraźnie widać różnicę między dobrze oświetlonym podestem a jego policzkiem, czyli po prostu ścianką. Cała bryła jest dzięki temu dobrze odrysowana i nasz mózg dzięki latom doświadczenia, interpretując to światło, zbiera informacje na temat kształtu przedmiotu. Po lewej piksel grzeszy w typowy dla telefonów sposób. Wykorzystując HDR, kasuje cienie, przez co kasuje informacje na temat kształtu. Oczywiście to są różnice subtelne, ale pokazuję je, żeby pokazać, dlaczego preferuję sposób postprocesingu, jaki stosuje telefon Vivo, czy na przykład Motorola Edge 60 Pro. Ale dość tego dzielenia włosa na czworo. Ludzie żyjący w Kalifornii pewnie nawet nie zauważą tej różnicy. U nas w naszym klimacie, szczególnie jesienią i zimą, bardzo brakuje kontrastu. Nie rozstaję się jeszcze z obiektywem głównym, bo fotografię portretową tradycyjnie rozpatruję oddzielnie. Zacznę, na ile to możliwe, od warunków kontrolowanych, żeby porównać jakość, jaką uzyskamy z piksela, do innych aparatów. Odcięcie tła w moim przypadku, jak widać, jest bezbłędne, ale ostrzegam, w przypadku bardziej owłosionych osób to już nie będzie wyglądać tak różowo, chociaż odcienie skóry są bardzo dobre. Przybliżmy jeszcze bardziej detal. Samsung Galaxy S25, po prawej zdecydowana wygrana piksela, następnie po prawej S25 Ultra. Przyjrzyjmy się bliżej. S25 Ultra ma więcej szumu, ale jest jakby bardziej szczegółowy. Przewaga iPhone'a po prawej. OnePlus. No cóż. I wreszcie Pixel 10, ale tak samo sprawuje się 9a. Nie dają rady. Lepszy Vivo X100 Ultra po prawej. Na koniec po prawej Motorola Edge 60 Pro. Ale zobaczmy, jak sprawuje się w Pixelu funkcja odcięcia tła w przypadku bardziej skomplikowanych obiektów. No cóż, w tym względzie, jeśli w ogóle nastąpiła jakaś poprawa, to minimalna. Brzegi nadal są poszarpane, pełne artefaktów. Chyba w przypadku Pixela 9 Pro powiedziałem, że to jest telefon dla łysego. Jak widać, rozciąga się to na wszystkie modele z serii 9 i 10. Przechodzę do teleobiektywu, który jak to w innych pikselach nie ma trybu portretowego, ale zestawmy go z innymi aparatami. iPhone 17 Pro po prawej. Teraz Galaxy S25 Ultra. Jak widać, łatwe zwycięstwo. Po prawej Vivo X100 Ultra.
I może na koniec dam jeszcze Motorola Edge 60 Pro. OnePlus 13 po prawej, jeszcze nie koniec. OnePlus ma trochę większy sensor niż Pixel 10 Pro, ale ma mniej szczegółów, jest mniej ostry. Trzeba przyznać, że zdjęcia z teleobiektywu Pixela 10 Pro mają bardzo dobrą jakość. Dużo szczegółów, kolory są wiernie oddane, łącznie z naturalnymi odcieniami skóry. Pięciokrotne optyczne zbliżenie oraz trochę większy sensor niż na przykład w Pixelu 10 powodują, że pojawia się naturalne bokeh, więc jeśli odpowiednio się ustawimy, to zrobimy dobre zdjęcie portretowe, a jednocześnie bez artefaktów na linii odcięcia tła. Przechodzę teraz do normalnego użytkowania teleobiektywu w plenerze, czyli sprawdzanie godziny na zegarze Pałacu Kultury, czy podglądanie pomników i tego typu sytuacje. To jest 230 mm, czyli powiększenie 10 razy. Porównajmy to zdjęcie do detali z Vivo X100 Ultra. Po lewej Pixel, po prawej Vivo. Zdjęcie Vivo ma więcej szczegółów, widać palce Minerwy, trochę lepiej widać jej rysy, a przede wszystkim widać lepiej system antydostępowy dla gołębi. Kolejne zdjęcie z teleobiektywu Pixela, na tyle duże zbliżenie, że już mamy do czynienia z generowaniem detali. Zobaczmy, jak to wygląda w porównaniu do zdjęcia z Vivo X100 Ultra po prawej stronie. Bardzo dobra praca algorytmów Pixela po lewej. Wygenerował znacznie więcej szczegółów niż Vivo. Mam wrażenie, że Pixel nie tylko zidentyfikował obiekt, czyli rzeźbę, ale także materiał, z którego jest ona wykonana, dzięki czemu tak realistycznie oddał fakturę brązu. Zwróćcie uwagę, jak przedstawił włosy, które faktycznie przypominają pukle włosów, pomnikowe pukle. Vivo wygładziło fakturę, a na głowie mamy liście. Oczywiście algorytmy generujące w Pixelu są znacznie nowsze niż Vivo X100 Ultra, które jest już na rynku od 1,5 roku. Kolejne zdjęcie zegara z Pałacu Kultury. Bardzo dobra jakość. Mam wrażenie, że druga, jeśli chodzi o jakość, po Vivo. Bo Vivo, pomimo starszych algorytmów, ma dużo większy i wciąż nowoczesny sensor. Jeszcze raz zdjęcie z Pixela 10 Pro XL i dla porównania OnePlus 13. A następnie zwykły Pixel 10. Pixel potrafi się sromotnie pomylić w swoich kalkulacjach, tak jak tutaj. Na szczęście mamy w aplikacji dostęp do pierwotnego zdjęcia przed jego ulepszeniem i wiemy, że oglądamy jak najbardziej normalną antenę satelitarną, tak jak ją przedstawiło Vivo X100 Ultra. Aparat szerokokątny, znany już nam profil kolorystyczny i kontrast zbieżne z poprzednimi obiektywami. Zdjęcie z Pixela 9a, a teraz jedno przy drugim, po prawej Pixel 9a, po lewej Pixel 10 Pro XL. Porównajmy kolejne zdjęcie, tym razem z Motorola Edge 60 Pro. Ta sama godzina zrobienia zdjęcia, podobna pogoda. Ciekawe, które Wam się bardziej spodoba. Po prawej jak zwykle gość, czyli Motorola, po lewej Pixel. Porównajmy szczegóły. Pixel po lewej ma trochę większy sensor i trochę jaśniejszy obiektyw, ale jednocześnie szerszy kąt widzenia. Po prawej Vivo X100 Ultra, po lewej Pixel 10 Pro XL, porównywalne zdjęcia. Zbliżmy troszeczkę, żeby przyjrzeć się szczegółom. Podobny kontrast, troszeczkę inne kolory, szczegółowość na bardzo podobnym poziomie. Jeszcze jedno bezpośrednie porównanie do Vivo X100 Ultra w trochę ciemniejszym pomieszczeniu, czyli w kuchni. Po prawej oczywiście Vivo, po lewej Pixel 10 Pro XL. Przybliżam szczegóły. Vivo w tym wypadku wydaje się gładsze, ale czy ma więcej detali? Bardzo ciężko ocenić.
Tak samo zresztą jak w kolejnym przypadku Galaxy S25 Ultra po prawej. Aparat selfie, tryb portretowy, tutaj na początku efekt humorystyczny. Pixel dobrze rozpoznał głębię ostrości. Ręka z komórką z Vivo X100 Ultra jest już nieostra. Vivo w takim samym układzie oszparował całą postać, co dało komiczny efekt T-Rexa. Pixel chyba daje bardziej naturalny odcień skóry. Porównajmy detale. Poza barwą i trochę lepszą rozpiętością tonalną na Pixelu nie widzę różnic. Napotykamy na zwyczajowe w pikselach błędy w odcięciu tła, szczególnie na krawędzi okularów. Raz są one większe, innym razem są prawie niewidoczne, ale poziom odwzorowania szczegółów cery przy jednoczesnym nieprzyostrzaniu zdjęcia i zachowaniu naturalnej tonacji skóry jest godny podziwu. Noc. Obiektyw główny Pixel 10 Pro XL. Wielkość sensora, jak wiadomo, 1 dzielony na 1,31 cala. I zobaczmy sobie, jak to zdjęcie wypadnie w porównaniu do zdjęcia z Motorola Edge 60 Pro, które posiada mniejszy sensor 1 na 1,56 cala. Podoba mi się kontrast Motorola. Flar nie oceniam, ponieważ tutaj mogła być trochę inna pogoda. Ważne, że oświetlenie było takie samo. Porównajmy sobie detale na obu zdjęciach. Po prawej Motorola, po lewej Pixel. Widać inne podejście do postprocesingu. Pixel zostawia więcej ziarna, Motorola bardziej wszystko wyrównuje, ale widać, że Pixel z większego sensora w tych warunkach świetlnych dostaje więcej informacji, dzięki czemu dokładniej obrysowuje zarysy cegieł, są one lepiej widoczne. Tak samo zresztą jak dach, który w Motorola jest wyciemniony, szczególnie na krawędziach, pozbawiony szczegółów. Porównajmy ingerencję AI w tworzenie zdjęcia. Słup po lewej jest betonowy i chropowaty, natomiast po prawej jest zrobiony z gładkiego tytanu. Ewidentnie widać, że Motorola mocno podrasowuje zdjęcia, ale trzeba przyznać, że robi to umiejętnie. iPhone 17 Pro po prawej, po lewej oczywiście Pixel 10 Pro XL. Przeniesienie na inny fragment kadru. Widać, że iPhone jest trochę bardziej gładki, ale Pixel ma więcej szczegółów oraz pokazuje znacznie więcej detali w cieniach. I zastępujemy iPhone'a telefonem Vivo X100 Ultra po prawej. Po prawej Pixel 10 24 mm. Nocna panorama Warszawy. Tutaj nie będziemy porównywać szczegółów, bo jest zbyt duże oddalenie, ale kolorystykę i ogólny kontrast. Trochę za bardzo rozjaśnione zdjęcie w porównaniu do Vivo X100 Ultra, gdzie niebo jest sztucznie niebieskie z powodu ingerencji AI. Kolejne zdjęcie, główny obiektyw Pixel 10 Pro XL. Porównajmy je do zdjęcia z Galaxy S25 Ultra po prawej. Detale odrobinę lepsze w Samsungu, natomiast kontrast, niebo bardziej podoba mi się w Pixelu. Noc, obiektyw szerokokątny, od razu przybliżmy szczegóły i porównajmy do S25 Ultra po prawej. Przesunę trochę kadr w lewo, Samsung ma ewidentnie lepszą jakość. Z powrotem Pixel 10 Pro XL i zwykły Pixel 10. Ktoś w zwykłej dziesiątce zgasił światło po prawej, więc Pro XL ma ewidentną przewagę. Zobaczmy. Lampy jednak świeciły tak samo, dużo lepszy szeroki obiektyw Pro XL. Po prawej Vivo X100 Ultra i tym razem zdecydowanie lepszą jakość. Po lewej ma Pixel 10 Pro XL. Zmieniamy boisko, bo zmieniamy zdjęcie z szerokokątnego obiektywu Pixela 10 Pro XL. Poprzednio bardzo dobrze poszło S25 Ultra, dlatego powtórzmy pojedynek. Samsung po prawej, od razu porównajmy szczegóły. Faktycznie Samsung S25 Ultra jest mocny. Przesuńmy kadr w prawo.
Może jest lekka przewaga Samsunga, ale w tym wypadku ona nie jest wielka. Tym razem po prawej iPhone 17 Pro, a ta smuga na górze to rozmazana kropla wody. Porównajmy szczegóły. Pixel lepszy. Jeśli chodzi o szczegóły, barwy lepsze w iPhone'ie. Teleobiektyw Pixela 10 Pro w nocy. 5-krotne optyczne powiększenie i skomplikowane, nie dające się łatwo wygładzać tekstury. Ten aparat zachowuje się w takim przypadku zgodnie z klasą zastosowanego w nim hardware'u. Konkuruje z takimi aparatami jak Galaxy S25 Ultra czy iPhone 17 Pro. iPhone mniej ingeruje w zdjęcie. Obraz jest często bardziej miękki i nie widać faktur narzucanych przez algorytmy w postprocesingu. Samsung z kolei daje lekką kaszkę, dzięki czemu wydobywa więcej szczegółów. Pixel 10 Pro XL wykazuje przewagę nad młodszym bratem, czyli zwykłą dziesiątką, a jednocześnie zupełnie oddaje pola w przypadku teleobiektywów Vivo. Czy to będzie X100 Ultra, czy dopiero co wprowadzony na rynek X300 Pro. Ta przewaga topnieje, gdy korzystamy z dużych optyczno-cyfrowych zoomów i Pixel do obróbki zdjęć angażuje generowanie obrazu przez sztuczną inteligencję. Zdjęcie zegara na Pałacu Kultury w nocy jest łatwe do wykonania, bo obiekt jest mało skomplikowany, a w dodatku dobrze oświetlony. Pixel ogranicza się do retuszu konturów i wygładzenia faktur. Zdjęcie szyldu sklepu zrobione z dużego dystansu. Pixel znowu wykonuje z ręki nieporuszone, ostre zdjęcie, lub może powinienem mówić obraz stworzony na podstawie informacji z sensora aparatu. Dla porównania odpowiedniki z iPhone'a 17 Pro, Galaxy S25 Ultra przed ustabilizowaniem aparatu poprzez oparcie się o słup, czy Vivo X100 Ultra. Największym kunsztem AI wykazało się jednak przy fotografii pomnika Syrenki. Zdjęcie wykonane z dużej odległości tak wyglądało w oryginale, a tak wygląda udoskonalone przez algorytmy Pixela. Dla porównania fotografia wykonana przez Vivo X100 Ultra. Kamera selfie. W nocy oczywiście możemy używać ekranu jako lampy doświetlającej lub wydłużyć czas ekspozycji. Odcień skóry jest zależny od światła, natomiast bardzo wyraźnie widać duże zniekształcenie kształtu twarzy. Poziom detali jest na tyle wysoki, że wyraźnie widać odciski od kasku na moim czole. Ok, wyobraźmy sobie, że kupujecie Pixel 10 Pro lub Pro XL z drugiej ręki, lub po prostu nie chcecie używać chmury Google i funkcji udoskonalania w niej wideo. To jest jakość nagrania w formacie 4K 30 klatek na sekundę, jakiej możecie się spodziewać w takim wypadku. Nie ma co opisywać, gdzie jest Pixel. Teraz porównanie do wideo z Vivo X100 Ultra. Przonego wideo włączony, a może nie włączony. Czyli kręcimy taką podstawę. Z powrotem Pixel. Stabilizacja jest słabsza niż w Vivo. Znowu Vivo, które moim zdaniem w takim wypadku ma lepszą jakość nagrania. Wracamy do Pixela i przejdziemy zaraz do wideo udoskonalonego w chmurze Google, jeśli tylko włączycie te opcje i zdecydujecie się korzystać z rocznej subskrypcji i 2 terabajtów miejsca. To wideo jest z reguły dostępne kilka godzin po synchronizacji nagrania z chmurą. Dobrze. Widać lepszą stabilizację. Porównanie do Vivo. Obraz w Vivo ma inną tonację, ale w tej chwili nie widzę wyraźnej przewagi jednego lub drugiego telefonu. Teraz Pixel, zresztą sami ocencie. Vivo. Także w porównaniu do Vivo. Pixel,
które operuje 4K30. Tutaj wszystko jest robione na miejscu. Dźwięk zbierany przez mikrofony Pixela, jak pewnie słyszycie, ma bardzo dobrą jakość. Angażować. Dobrze. Teraz aparaty szerokokątne. Tryb ulepszonego ekranu jak najbardziej włączony. I zobaczmy, jak to wygląda. Aparat szerokokątny tradycyjnie we wszystkich telefonach ma dużo lepszą elektroniczną stabilizację i ona jest wyjątkowo dobra w Pixelu. Obraz jest przyjemny, naprawdę wysokiej jakości. Na Vivo. No ale to się okaże oczywiście na komputerze. Idźmy dalej. Porównanie do Vivo. Z powrotem Pixel. Zaraz sobie zrobimy. Aparat w Pixelu ma bardzo szeroki kąt widzenia i naprawdę świetną stabilizację. No a teraz 4K30, więc powoli. Przypominam, że oczywiście oglądamy wideo ulepszone w chmurze Google. Scen 4K30 jest. Teraz pokażę, jak w tym trybie sprawują się ujęcia statyczne oraz przybliżenia. Teraz Pixel, także 4K60. Odpaliłem wszystkie fajerwerki, czyli udoskonalanie. Świetnej jakości płynność audio. W trakcie zoomu zanikło, bo jest ustawiony cyfrowy zoom audio. Dobra, patrzymy było i dzisiaj. Dobrze, wracamy do jednokrotnego. I teraz tutaj. Gładkość i płynność wideo w takim wypadku jest lepsza niż w Vivo X100 Ultra. Może w ogóle najlepsza, jeśli chodzi o telefony z Androidem. No, to się jeszcze okaże. Niebawem, jak przetestuję Vivo X300 Pro. Oraz zdjęcie. Przechodzimy do wideo z kamery przedniej. Ok, 4K30. Dlaczego? Dlatego, że przy takiej rozdzielczości klatkarzu jest możliwość uruchomienia filtrowania głosu. Jestem przy w miarę ruchliwej ulicy. Jakość wideo bardzo dobra, zresztą audio też. Pogoda jest jaka jest, mamy jesień, więc nie będzie testu rozpiętości dynamicznej. Potem wyłączę wyciszanie hałasów i zobaczymy, jak będzie brzmiał mój głos. No może już teraz wyłączam. Redukcja hałasów wyłączona. Głos jest, mam nadzieję, naturalny. Widać, że ta funkcja redukcji hałasu tła ma sens. Naprawdę bardzo dobrze działa. Głos był naturalny w momencie, kiedy hałas był likwidowany, a teraz jest po prostu słabszy, gorzej słyszalny. I tak to brzmi, tak to wygląda oczywiście. Wideo nagrane bez wykorzystania zewnętrznych serwerów Google, czyli bez trybu ulepszonego, czy też trybu nocnego. Porównajmy je do wideo z Vivo X100 Ultra. I teraz równolegle po lewej Pixel, po prawej Vivo. Bez ulepszonego wideo. Potem się wrócę, włączę ulepszone wideo. Obiektywy szerokokątne. Po lewej Pixel, po prawej Vivo.
Co by tu zrobić? Gdzie tutaj pójść? Wideo z Pixela na pełnym ekranie z obiektywu szerokokątnego, a teraz z Vivo X100 Ultra, oczywiście też obiektyw szerokokątny. Porównajmy teraz to lokalne wideo z Pixela do wideo udoskonalonego na serwerach Google po prawej stronie. Jak to wygląda w tej chwili szerokokątny. No dobrze, to wystarczy. No nie do końca. Wideo faktycznie jest bardziej gładkie, natomiast jest większy jelly efekt. I to jest prawdopodobnie efekt bardziej agresywnej stabilizacji zaimplementowanej w chmurze przez Google. Spójrzmy teraz na ulepszone wideo z głównego obiektywu. Zestawię najpierw z nagraniem surowym z Pixela po prawej stronie. I teraz po prawej stronie pojawi się wideo z Vivo X100 Ultra. Plik to jest teoretycznie gotowy plik i właśnie jego będę sprawdzał. Mam jednak wrażenie, że ta funkcja w nocy najlepiej sprawdzi się przy ujęciach bardziej statycznych. No dobrze, od szerokiego 4K60 opcja ulepszonego filmu włączona. Główny obiektyw. I zoom. Bardzo płynne przejścia i zminimalizowana ilość szumów. Zdecydowanie mniejsza niż była przed całą robotą na serwerach Google. Tak, to wideo robi wrażenie. Zobaczmy, jak wypadnie porównanie do Vivo X100 Ultra. Staramy się nakręcić podobne ujęcie. Od szerokiego. Przejdziemy do zwykłego. I w tej chwili zoom. Wideo selfie w obydwu aparatach. Od razu porównajmy równolegle do Vivo po prawej stronie. 60. Widzę już, że na Vivo mam nos czerwony jak nie wiadomo co. To typowa rzecz dla Vivo. Robi ze mnie po prostu pijaka. No i cóż ja poradzę? Nic nie poradzę. To tyle. Inna kolorystyka, różnicy, jeśli chodzi o jakość. Nie widzę, nie widzę. Na dużym ekranie dopiero ona się objawi. Podsumowanie. Tak, jak widzieliście, zdjęcia bardzo dobre. W sumie na czym polega jakość tego aparatu, tych aparatów w tym telefonie? Ona polega na tym, że ta automatyka jest świetna, bardzo szybka i prawie że bezbłędna. Na przykład robiłem zdjęcia w półmroku, już zachodziło słońce. Mojej córce siedzącej na pieńku, czy czymś tam, już nie pamiętam, to było w plenerze, byliśmy na spacerze. To Vivo zrobiło zdjęcie o dziwnych kolorach i twarz była taka wymalowana przez sztuczną inteligencję czy algorytmy, była sztucznie wygładzona. No niedobrze to wyglądało. Pikselem zrobiłem zdjęcie, ono miało idealne kolory i twarz, była oczywiście utrata szczegółów, ale to było naturalne bardzo i to mi się bardzo podoba. W Pixelu tak samo jak z dużej odległości robiłem zdjęcia, akurat porównywałem je tutaj do Vivo X300 Pro, też z dala, przynajmniej na komórce oglądając, ta twarz wyglądała lepiej. Oczywiście jak przybliżyłem, to się okazało, że Vivo ma dużo więcej szczegółów. Z Vivo jest inna rzecz, jest kwestia agresywnego działania sztucznej inteligencji, które można na szczęście wyłączyć. Tak, ale to jest
zupełnie inna jakby klasa telefonu, tu mamy dużo więcej, inna koncepcja działania, tak? Bo w Pixelu to jest, oni się wzorują na iPhone'ie, to ma być wszystko automatyczne, tak? To znaczy nie ma trybu specjalnego do robienia zdjęć poruszającym się przedmiotom, ponieważ telefon ma sam rozpoznać, że przedmiot się rusza i ustawić tak parametry, żeby zdjęcie było ostre. I on to generalnie robi. To są bardzo fajne telefony dla rodziców na przykład. Więc no oczywiście, no mi nie pasuje jakość tych zdjęć i to, że one są płaskie. Ja cały czas o tym nie mówiłem, bo to byłoby nudne w czasie recenzji, gdybym non-stop o tym mówił. Poza tym to byłoby jak hejtowanie telefonu, ale ja po prostu nie jestem w stanie zaakceptować takiej płaskości. Jest możliwa jedna rzecz. Te zdjęcia mają HDR, ale ja go nie widzę na moim komputerze, ani nie pojawia mi się też chyba na iPadzie Pro. I to tak samo dotyczy iPhone'a. Ja wiem, jak moja żona zrobi zdjęcie na iPhone'ie i ja oglądam na tym iPhone'ie to zdjęcie, no to po prostu ono nie jest płaskie, ono bije barwami. Ono jest płaskie, kiedy wrzucę na sprzęt, który nie wspiera tego HDR-u. I tutaj jest kwestia tego oczywiście, że są różne formaty. To jest problem. Oczywiście jak mamy wszystko jednej firmy, to ten problem omijamy, dlatego iPhone'owcy czy Apple'owcy tak trzymają się tych iPhone'ów straszliwie, bo faktycznie jak macie telewizor, który będzie to wspierał, czy Apple TV i to będzie współpracował, u mnie już nie współpracuje, nie wiem dlaczego, nie ma HDR-u znaczy się, natomiast jak ten HDR jest, no to jest fajnie faktycznie, to wszystko ładnie wygląda. Więc tak to jest, te zdjęcia są płaskie. Aha, granie, no to pokazuję wam granie. Uciekam, bo ktoś chce mnie zabić, a ja nic nie mam. Zacząłem, ale gra się fajnie. Dobra, biegnę do tego domku w takim razie. The safe zone is collapsing. Zamknięte już mam. Ach, już mam dwie bronie. Co potrzebuję? Pewnie tak, dobra. Nie wiem. Przecież gram beznadziejnie. Czemu oni tak biją? Bo to są pewnie boty. Heads up, soldier. It's time for a Doprawdy nuda. Gra się dobrze. Tylko nudno jest, bo powinienem już zginąć kilka razy. Ze dwa przynajmniej. No już wreszcie zginąłem. Głośniki. Powiem wam, że naprawdę te głośniki w Pixelu są świetne. One są bardzo dobre. I słuchajcie, zaleta to jest generalnie cena, bo ten telefon działa flagowo
Robi zdjęcia flagowo, ta automatyka jest świetna, głośnik jest dobry i w tej chwili on kosztuje, no 4500 kosztuje wersja XL, tak? Ma jeszcze solidną baterię. To jest całkiem atrakcyjna cena. Możemy oczywiście oszczędzić kupując mniejszego Pixela 10. Ona też będzie przyzwoicie w miarę trzymała. Ona ma chyba 4900, tak? A tutaj mieliśmy 5100, więc 10 nam też będzie trzymała, a poza tym ona się niczym nie różni. Będzie miała troszeczkę mniejszy ekran, no i będzie mniejsza. Tak więc to są telefony, które warto uważam polecić, chociaż wybór mamy duży, tak? I mamy Chińczyki, mamy wspaniałą Motorola G60 Pro, która robi bardzo podobające mi się zdjęcia i naprawdę musiałem się powstrzymywać, żeby nie porównywać każdego zdjęcia z Pixela do Motorola w tym samym miejscu, żeby nie pogrążać Pixela. No ale może ktoś inaczej ocenia te barwy. Słuchajcie, no to chyba tyle, co mam do powiedzenia na temat tego telefonu. Kończę już. Słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. Ja wam starałem się pokazać, jak to wygląda. Jeśli chodzi o komentowanie zdjęć, wiem, że widzicie czasami co innego niż ja. No okej, w porządku. I tak powinno być. No, wy oceniacie, wam się ma podobać. Ja po prostu staram się nagrać to w dobrej jakości, wrzucić to na YouTube'a, żeby to przyzwoicie wyglądało w 4K, żebyście mieli szansę ocenić. Ja często robię zresztą, eksportuję wideo, zanim wypuszczę ostateczny materiał, żeby zobaczyć, jak to wygląda na telewizorze, czy to się zgadza z tym, co ja widzę. Tak? Bo to, wiecie, no to jest wszystko się może pozmieniać tak w trakcie. No i tyle. Słuchajcie, trzymajcie się. Do zobaczenia niedługo, mam nadzieję, przy Vivo X300 Pro.